Opuszczona cementownia znajduje się w południowo-wschodniej części Jaworzna, w dzielnicy Szczakowa. Leży na styku miasta i dawnych terenów przemysłowych, w pobliżu linii kolejowych, które przez wiele lat obsługiwały zakład. To miejsce, gdzie przemysłowa przeszłość wciąż jest wyraźnie obecna w krajobrazie. Betonowe konstrukcje i rozległe place składowe tworzą surowy, niemal postapokaliptyczny pejzaż, a każda ściana i fundament kryje historię setek ludzi, którzy tu pracowali. Szczególną uwagę przyciągają zachowane silosy cementowe. Te monumentalne cylindry z betonu wznoszą się wysoko nad terenem i są widoczne z daleka. Kiedyś magazynowano w nich cement i surowce, dziś stoją puste, z pęknięciami, zaciekami i śladami korozji metalowych elementów. Wnętrza silosów są chłodne i ciemne, a każdy dźwięk odbija się wielokrotnie, potęgując poczucie opuszczenia. Silosy, niegdyś serce produkcji, dziś stały się symbolami przemijania, monumentalnymi pustkami, które milcząco przypominają o potędze dawnego przemysłu. Historia cementowni sięga początków XX wieku, kiedy przemysł cementowy w Polsce zaczął rozwijać się na skalę masową. Zakład w Szczakowej powstał w okresie międzywojennym, w czasach, gdy rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej wymagał dużych ilości cementu. W pierwszych latach istnienia cementownia była nowoczesnym obiektem przemysłowym, wyposażonym w piec obrotowy i system taśmociągów, które umożliwiały szybki transport surowca. Zakład odgrywał kluczową rolę w regionie, dostarczając materiał na budowę dróg, mostów i budynków publicznych, a także wspierając lokalną gospodarkę i miejsca pracy. Podczas II wojny światowej cementownia była miejscem strategicznym. Produkcja była intensyfikowana, a część zakładu była wykorzystywana przez okupanta niemieckiego do potrzeb budowlanych i infrastrukturalnych. Wielu pracowników było zmuszonych do pracy w trudnych warunkach, a zakład funkcjonował pod ścisłą kontrolą wojskową. Po wojnie cementownia została zmodernizowana i przyłączona do centralnego systemu przemysłu ciężkiego Polski Ludowej. Lata powojenne to okres intensywnej rozbudowy. Pojawiły się nowe silosy, hale produkcyjne, place składowe i linie kolejowe wewnątrzzakładowe. Zakład stał się symbolem przemysłowego rozwoju Jaworzna i całego regionu.
Codziennie w halach pracowały setki ludzi. Dźwięk maszyn, warkot taśmociągów i odgłos spadającego cementu wypełniały przestrzeń. Nad zakładem unosił się charakterystyczny pył, a dla mieszkańców cementownia była źródłem pracy, ale też symbolem życia w cieniu przemysłu. Wielu z tych ludzi spędziło tu całe życie zawodowe, a pamięć o ich pracy wciąż jest obecna w ruinach budynków. Z czasem jednak przemysł cementowy w Polsce przeszedł kryzys. W latach 80. i 90. cementownia w Szczakowej stopniowo traciła znaczenie. Produkcja została wstrzymana, a teren zaczął popadać w ruinę. Monumentalne hale, coal mine, place składowe i ciągi technologiczne pozostały niemal nienaruszone, ale z każdym rokiem ich stan techniczny pogarszał się pod wpływem warunków atmosferycznych i braku konserwacji. Dziś stoją w ciszy, niczym betonowe pomniki minionej epoki przemysłu ciężkiego, przypominając o ogromnym znaczeniu, jakie miała cementownia dla regionu przez blisko 100 lat. Spacer po terenie dawnej cementowni robi ogromne wrażenie. Zarośnięte drogi technologiczne prowadzą donikąd, a zardzewiałe elementy instalacji wystają z ziemi lub zwisają ze ścian hal. Resztki fundamentów, fragmenty maszyn i kruszejący beton tworzą niezwykły, surowy krajobraz. W wielu miejscach widać ślady ludzkiej obecności, grafiki, fragmenty dokumentów, narzędzia czy odciśnięte na betonie ślady butów. Te drobne elementy wprowadzają osobisty wymiar historii, przypominając, że tu kiedyś tętniło życie. Nie mniej fascynujące są ruiny chłodni przemysłowej. Choć pozostały po niej jedynie fragmenty konstrukcji, nadal łatwo rozpoznać jej dawną funkcję. Betonowy szkielet wznosi się nad terenem niczym szkielet opuszczonego organizmu. Dawna chłodnia odprowadzała ciepło i stabilizowała temperaturę procesów produkcyjnych. Dziś jest miejscem ciszy, w której echo kroków i szum wiatru wypełniają pustą przestrzeń. Fragmenty ścian leżą rozsypane, a metalowe elementy pokryła rdza. W szczelinach roślinność wdziera się do wnętrza, a ptaki i owady znalazły tu swoje schronienie. Ruina chłodni jest symbolem przemijania i procesu wchłaniania przez naturę tego, co stworzył człowiek. Teren cementowni jest wciąż niebezpieczny. Niestabilne konstrukcje, odsłonięte pręty i brak zabezpieczeń przypominają, że mimo fascynującego wyglądu jest to miejsce wymagające ostrożności.
Jednocześnie w tym niebezpieczeństwie kryje się dramatyzm, który czyni krajobraz tak sugestywny. Każda hala, każdy mur i każda ruina opowiada swoją historię, a ich monumentalność i cisza potęgują refleksję nad przemijaniem. Natura stopniowo odzyskuje teren cementowni. Drzewa wyrastają w miejscach, gdzie kiedyś składowano surowce, krzewy i pnącza porastają betonowe ściany, a w szczelinach widać pierwsze oznaki powrotu życia. To połączenie ruin i przyrody tworzy niezwykłą estetykę postindustrialną, która fascynuje fotografów, filmowców i eksploratorów opuszczonych miejsc. Dla wielu osób cementownia Szczakowa jest nie tylko ruiną przemysłu, ale też miejscem pamięci. Przypomina o codziennym wysiłku ludzi, którzy tu pracowali, i o tym, jak szybko zmieniają się priorytety gospodarcze regionu. To przestrzeń do obserwacji przemijania, dokumentowania historii i refleksji nad tym, co pozostaje po ludziach, gdy opuszczają miejsce swojej pracy. Opuszczona cementownia w Jaworznie Szczakowej pozostaje milczącym świadkiem minionych dekad. Choć jej świetność dawno przeminęła, nadal robi ogromne wrażenie. Każdy krok po terenie, każdy dźwięk i każdy promień światła w tej przestrzeni przypomina o ludziach, historii i czasie, który nieubłaganie zmienia wszystko.